Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mariusz Dąbrowski, jestem prezesem Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha. Fundacja gości Państwa w ramach sesji 5. forum dyskusyjnego pod tytułem Czyste i zrównoważone źródła energii dla ochrony klimatu. Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki i celem tego projektu jest przedstawienie wiedzy ekspertów na temat pozyskiwania energii wtórnej z czystych źródeł pierwotnych, czyli takich, które zapewniają lepszą ochronę środowiska naturalnego przed gazami cieplarnianymi oraz przed smogiem. Po całym cyklu sesji poświęconych czystym, czyli bezemisyjnym źródłom energii odnawialnych, omawialiśmy tutaj energię słoneczną, energię wiatrową, energię geotermalną. W ramach dzisiejszej i jutrzejszej sesji pod tytułem Projektowanie i budowa czystych dla środowiska reaktorów jądrowych omówione będzie właśnie czyste źródło energii, jakim jest energia jądrowa. W naszym spotkaniu wykładowcą wiodącym będzie pan profesor doktor habilitowany inżynier Wacław Gudowski, emerytowany profesor Królewskiego Uniwersytetu Technologicznego w Sztokholmie, profesor w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku w Polsce oraz doradca grupy Orlen Synthos Green Energy. Witam bardzo serdecznie pana, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Miło mi znowuż gościć na łączach Fundacji Eureka i jak widzę też mamy tutaj kilku wiernych widzów i słuchaczy. Widzę, że osoby kryjące się pod nazwiskiem Maria Wicher, pod nazwiskiem Ania. Widzę już te osoby od kilku sesji. Także witam serdecznie, szczególnie tych stałych uczestników naszych spotkań na sieci. Szanowni Państwo, ja chciałbym parę słów powiedzieć na temat pana profesora Gudowskiego, dosłownie jeden akapit. Profesor jest, można powiedzieć, weteranem branży energetyki jądrowej, zarówno w Polsce, jak i w Szwecji, ale pracował też w laboratorium Los Alamos w USA jako ekspert. Pracował także w parlamencie francuskim, czy dla parlamentu francuskiego. Był i jest doradcą parlamentu Szwecji, jest i był ekspertem Komisji Europejskiej, był ekspertem w Komisji Europejskiej w tym sensie, że pracował w Międzynarodowym Centrum Nauki i Technologii w Moskwie, gdzie był wicedyrektorem. Jako taką szczególną rzecz ze strony nauki współpracował także z laureatem Nagrody Nobla profesorem Carlo Rubbia nad nowym typem akceleratora do przetwarzania odpadów jądrowych, tak zwany system ADS. Profesor jest znakomitym dydaktykiem, znakomitym popularyzatorem wiedzy, w szczególności wiedzy o problemach energetyki i fizyki reaktorów jądrowych. Obecnie jest, jak powiedziałem, bardzo aktywny w Polsce jako ekspert i doradca, popularyzator energetyki jądrowej. Z wielką przyjemnością witam pana profesora i zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu. Wykład będzie poświęcony projektowaniu i budowie czystych dla środowiska reaktorów jądrowych z położeniem największego nacisku na małe reaktory modułowe SMR. Bardzo proszę, panie profesorze, o wygłoszenie swojego wykładu.
Dziękuję bardzo. Miło mi znowuż gościć, jak mówię, na łączach Eureki, aczkolwiek pewnie, mimo iż byłem pionierem również tego nauczania na odległość, jak to się nazywaliśmy to wtedy Technology Enhanced Education, ale zawsze myśleliśmy, że to będzie, że tak powiem, jako dodatek do zwykłych wykładów i do zwykłych spotkań. No niestety pandemia nauczyła nas, że możemy wiele rzeczy robić przez internet zamiast twarzą w twarz. No ale już tak to mamy i tak to pewnie będziemy kontynuować w przyszłości. Proszę Państwa, projektowanie i budowa czystych dla środowiska reaktorów jądrowych, małe reaktory modułowe, SMR. Państwo pewnie zauważyli, ostatnio mamy wybuch entuzjazmu jądrowego i również wybuch różnych projektów SMR-owych. Ja Państwu pokażę, że na świecie tak naprawdę to jest około 80 różnych pomysłów, jak budować te małe reaktory modułowe, ale jak się temu przyjrzeć tak naprawdę, to wszystko już zostało kiedyś próbowane w latach 50., w latach 60. i z różnych względów, również dlatego, że potrzeby były zupełnie inne i inna technologia. Niektóre z tych projektów dopiero teraz się mogą doczekać realizacji. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, opowiem króciutko. Muszę dostać do moich. Kilka ważnych pojęć o energii. Bardzo ważne, żeby to sobie uświadomić na początku. Bo co to jest energia tak naprawdę? Definiujemy tego jako zdolność systemu, czyli jakiegoś układu fizycznego do wykonania pracy. Czyli w uproszczeniu energia to jest zmagazynowana zdolność do wykonywania pracy, użytecznej pracy z naszego punktu widzenia. I to, co najważniejsze, że energia występuje i może występować w bardzo wielu formach i tak naprawdę to, czym się zajmujemy w technologii i w inżynierii, to głównie przetwarzanie energii z jednej formy na drugą. Najpierw ją generujemy, czyli produkujemy, a później ją przetwarzamy. Na co dzień mamy do czynienia najczęściej z energią cieplną, ogrzewanie mieszkań, kaloryfery są ciepłe, z energią elektromagnetyczną. Na przykład to jest zarówno promienie słoneczne, jak i również kontakt z wtyczką elektryczną. Wkładamy wtyczkę w kontakt i mamy dostęp do elektryczności, który może dla nas wykonywać użyteczną pracę. Niekiedy bardziej, niekiedy mniej. Mniej użyteczną, jak włączamy telewizor, bardziej użyteczną, jak włączamy na przykład mikser albo odkurzacz. Później mamy energię mechaniczną i do tej energii mechanicznej zaliczamy wiatr i energię wodną oraz energię jądrową. Jakby ktoś się tak bardzo chciał uprzeć, to na przykład tę energię mechaniczną typu wiatr też by ją nazwał energią pochodzącą ze Słońca, ponieważ wiatry są generowane właśnie różną absorpcją i gradientami temperatury na Ziemi, które wynikają z różnego nagrzewania się od Słońca. Także to podejście do energii możemy sobie w taki różny sposób definiować. I teraz to, co jest najważniejsze, że każda przemiana energii z jednej formy w drugą związana jest z tym, co nazywamy stratami, czyli z efektywnością przetwarzania. Nazywamy to w języku fizyki sprawnością i określa to wielkość takich strat. Sprawność jest jasno określona przez prawa fizyki i sprawność jest zawsze niższa niż 100%. No nie możemy przetworzyć, że tak powiem, pewnej ilości energii na większą ilość energii, bo byłoby to wtedy tak zwane perpetuum mobile, czyli wiecznie pracujący albo wiecznie istniejący dostęp do energii. W takich praktycznych przypadkach, na przykład zamiany ciepła na prąd w konwencjonalnych elektrowniach waha się od 33 do 50% efektywności. Ale nie świadczy to o tym, że to ciepło, które nie jest zamienione na elektryczność i nazywane jest w normalnym języku ciepłem odpadowym, że ono koniecznie musi być odpadowym. Na przykład to ciepło moglibyśmy użyć do ogrzewania mieszkań, do różnych procesów technicznych. Nie robiliśmy tego przedtem, dlatego, bo to było w gruncie rzeczy nieopłacalne. A skąd się bierze ta sprawność 33 do 50%? Druga zasada termodynamiki.
która mówi, że zamianę energii z jednej w drugą można robić tylko ze sprawnością, która zależy od temperatury źródła i od temperatury chłodnicy podzielona przez temperaturę źródła. Czyli krótko mówiąc T2 minus T1 podzielone przez T1. To, co ciekawe na przykład jest, że sprawność silnika samochodowego to tylko 30 do 35%. Czyli proszę pomyśleć, jak się poruszamy samochodem, zaledwie 1/3 energii zmagazynowanej w benzynie zamieniamy na energię ruchu. A co się dzieje z 70%? No albo sobie ogrzewamy wnętrze kabiny samochodu, czasami puszczamy sobie radio z prądnicy, ale większość po prostu ulatuje w powietrze, czyli podgrzewa nam troszeczkę atmosferę. To warto o tym pamiętać, że na co dzień mamy z takimi sprawnościami mniej więcej wahającymi się od 30 do 50%. Nie wiem, czy Państwo słyszeli ten króciutki... Nie słyszeliśmy niestety. No właśnie, przepraszam, bo to jest tak akurat, że Teams, znaczy, że Zoom, tutaj Einstein właśnie mówi o tym najważniejszym równaniu. Proszę spojrzeć na to równanie. Energia równa jest różnicy mas. Delta oznacza różnicę, czyli ubytek na przykład masy razy c kwadrat. Co to jest c? Państwo pewnie pamiętają, to jest prędkość światła. Ona jest tutaj podniesiona do kwadratu i to, co jest najważniejsze i to, o czym Einstein mówi tutaj na tym filmiku, ale które Zoom niestety wyciął audio, t do kwadratu. Proszę pamiętać, prędkość światła w próżni to jest 300 tysięcy, prawie 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Podniesione do kwadratu, no to jest ogromna liczba, prawda? To jest, jeżeli mamy 3 razy 10 do 5, to tu mamy 10 do potęgi 10. Także co to powoduje? Że nawet malutkie zmiany masy, jeżeli potrafimy je przekonwertować na energię, mogą dać ogromne ilości energii. I proszę spojrzeć, bo to jest jedna z ważnych informacji, które chciałbym, żeby Państwo wynieśli po tym naszym wykładzie. To równanie opisuje produkcję energii w każdym przypadku na Ziemi. Czy to chodzi o energię jądrową, czy energię chemiczną, czy energię elektromagnetyczną. Jeżeli spalamy na przykład węgiel, C plus O2 daje nam CO2, to też mamy tam defekt masy. Ale ten defekt masy jest tak malutki, ponieważ to C kwadrat jest takie ogromne, że jak te elektrony sobie przeskakują z jednego atomu na drugie, one zmniejszają odrobineczkę masę cząsteczki CO2. Krótko mówiąc, CO2 jest leciuteńko lżejsze niż C plus O2. Ale ta różnica jest taka minimalna, że nie potrafimy nawet jej zmierzyć, natomiast dostajemy z tego bardzo sporo pożytecznej energii. Ale to jest to, co najważniejsze, żeby Państwo pamiętali. Nawet energia chemiczna, spalanie węgla czy spalanie wodoru jest opisana równaniem E równa się delta mc kwadrat. To jest we wszechświecie jedyne źródło energii. Zamiana masy na energię. Zresztą proces jest odwracalny i prawdopodobnie 13,8 miliardów lat temu nastąpił proces odwrotny. Mianowicie wszechświat materialny został stworzony z energii. Taki moment, który nazywamy w historii wszechświata Big Bangiem, czyli ogromnym wybuchem, który ogromne ilości energii zamienił na masę. Czyli to równanie jest odwracalne, jeżeli potrafimy to zrobić. I teraz cały problem, no jak my to potrafimy zrobić? No w konwencjonalny sposób wiemy, spalamy sobie węgiel, spalamy sobie wodór, powstaje woda, dwutlenek węgla, ale to są stosunkowo małe ilości energii na jeden taki przypadek. Czyli krótko mówiąc, jak się spala węgiel utlenia do dwutlenku węgla, dostajemy tak gdzieś koło 10 elektronowoltów. Elektronwolt to jest jednostka energii na poziomie takim atomowym, bym powiedział, i ona odpowiada energii, którą jeden elektron
ładunek jednego elektronu otrzymuje, czy też nabywa przy przejściu między potencjałem 1 V. Jak porównamy to z energią makroskopową, którą się mierzy w dżulach, to taki 1 elektronowolt to jest 1,6 10 do minus 19. Ale proszę się zastanowić, że w przypadku makroskopowym mamy do czynienia z ilościami cząstek, które są określane wielokrotnością liczby Avogadro, a liczbą Avogadro to jest 10 do potęgi 23, 602 10 do potęgi 23. Czyli jak się pomnoży to bardzo małe z tą ogromnym, to i tak są spore ilości energii. Także proszę pamiętać, że te dwie jednostki, jak się mnożą ze sobą, to one już dają takie znaczące ilości energii, którą w makroskopowym świecie odczytamy. No ale jak się dostać do tego równania, żeby przy jednym takim przypadku dostać większy defekt masy i dużo większe ilości energii? No właśnie takim procesem jest rozszczepienie jądra uranu-235. Co się dzieje w reaktorze atomowym czy w rozszczepieniu? Proszę spojrzeć. Jeden neutron, który tutaj sobie biega, prawda, jakoś tam w przestrzeni, może spotkać jądro uranu-235. Proszę pamiętać, uran-235 to jest izotop naturalny, znaczy uranu. Mamy na Ziemi mamy dominujące dwa izotopy pierwiastka uranu. Uran-238, proszę pamiętać, 238 to jest masa atomowa, a liczba atomowa uranu to jest 92, czyli uran 235 i 238 mają tę samą liczbę atomową, czyli są tym samym pierwiastkiem, ale mają różne masy, ponieważ mają różne ilości neutronów w środku jądra. I jak ten neutron spotka się z takim uranem 235, penetruje jądro uran 235 i go rozszczepia. Proces odkryty w grudniu 1938 roku. I co dostajemy w efekcie tego? Dwa produkty rozszczepienia, tutaj są widoczne one, te dwa produkty rozszczepienia, i to są rzeczywiste odpady. Mamy od 2 do 3 neutronów, które się uwalniają, albo natychmiast, albo niekiedy te produkty rozszczepienia też uwalniają niektóre neutrony. I proszę spojrzeć to, co najważniejsze. Masa tych produktów po reakcji, ona jest mniejsza niż masa jednego neutronu i masa jądra uranu-235. I ten cały defekt masy, który Państwo widzą tutaj na tej wadze, ten cały defekt masy jest zamieniony na energię. No a w jaki sposób? Jaka to energia? No te produkty rozszczepienia, krótko mówiąc, mają ogromną energię kinetyczną, czyli poruszają się bardzo prędko, dlatego, bo siły kulumbowskie odpychają go i mniej więcej w tym całym bilansie masy uwalnia się około 200 megaelektronowoltów energii. Proszę pamiętać, mówiliśmy o energii chemicznej. Energia chemiczna uwalnia się na poziomie kilku elektronowoltów. Megaelektronowolt to jest 1 milion elektronowoltów. 200 to jest 2 razy 10 do potęgi 8 elektronowoltów. Czyli ten efekt dla jednego przypadku daje nam ponad 1 milion razy więcej energii na jedną taką reakcję. Czyli w sposób fenomenalny wykorzystujemy równanie Einsteina. Zamiast pozwalać elektronom sobie przeskakiwać i tam budować inne atomy, my rozszczepiamy jądro i defekt masy w tym przypadku odpowiada 200 megaelektronowoltom. I jak wspomniałem, około 170 megaelektronowoltów uwalnia się jako energia kinetyczna tych produktów rozszczepienia. No a co one robią? One się bardzo prędko poruszają, czyli oddają, wyhamowane są w paliwie, znaczy w tym swoim otoczeniu, w paliwie jądrowym i podgrzewają go. Czyli krótko mówiąc, te bardzo prędko poruszające się produkty rozszczepienia podgrzewają paliwo. A jak podgrzewają paliwo, to tak jak płytka w piecyku elektrycznym, odbieramy to ciepło, gotujemy wodę, robimy cokolwiek, do tego wrócimy.
Te neutrony, które się tu uwalniają, mają też sporo energii. Jeden taki elektron zabiera ze sobą około 2,2 megaelektronowolta, czyli jak mamy 3, to jest około 6-7 megaelektronowoltów. To, co najważniejsze jest, że te neutrony, szczególnie jak odbierzemy od nich część energii, czyli jak podgrzeją nam znowuż to całe środowisko, w którym są, te neutrony mogą wywołać następny. One mogą przyjść tutaj i wywołać następne rozszczepienie, czyli możemy dostać reakcję łańcuchową, w gruncie rzeczy bez żadnego naszego udziału. Ten neutron sobie spotyka nowy uran-235, znowuż go rozszczepia, znowuż nowe neutrony się produkują i tak mamy do czynienia z energią, która jest utrzymywana w tak zwanym w reakcji łańcuchowej. Natomiast tu się dzieją też jeszcze inne rzeczy troszeczkę, mianowicie ten neutron, jak Państwo później zobaczycie, paliwo, które mamy na przykład w reaktorze, ono się składa z około 5% uranu-235, ale aż 95% to jest uran-238. Jak uran-238 spotyka się z neutronem, to on się niestety nie rozszczepia. No taką mamy fizykę i taki mamy klimat. Natomiast ten neutron może być pochłonięty przez uran-238 i jak pochłonie jądro uran-238, czuje się bardzo niekomfortowo, czyli jak gdyby aktywuje się, rozpada się w ciągu kilkunastu, 22 minut na Neptun-239, a potem w ciągu kilku dni ten Neptun-239 zamienia się na Pluton-239. I proszę spojrzeć, ten Pluton tak samo chętnie się rozszczepia, jak spotka się z neutronem, jak uran-235. Wow, czyli możemy uran-238, który nie jest materiałem rozszczepialnym, zamienić na pluton, który jest bardzo dobrze rozszczepialny. Niestety pluton jest tak dobrze rozszczepialny, że można z niego również bomby robić, ale to już jest inna sprawa i to jest proces, który można zarówno wykorzystać pokojowo, jak i niekoniecznie pokojowo. Ale to, co najważniejsze jest, proszę pamiętać, że to, co się tu dzieje, to nie jest odpad. To jest w gruncie rzeczy nowe paliwo, które możemy uzyskać w reaktorze. I są typy reaktorów, które na przykład są tak skonstruowane, że więcej tego plutonu się produkuje, niż się zużywa początkowego uranu-235. I wtedy nazywamy takie reaktory reaktorami powielającymi. Krótko mówiąc, dostajemy więcej paliwa z uranu-238, niż zużywamy uranu-235. Jedyne rzeczywiste odpady w reakcjach jądrowych to są produkty rozszczepienia. To są te produkty, które dostały takiego kopa energetycznego, oddały energię w postaci ciepła i później, no problem jest, że one są również bardzo radioaktywne. Problemem jest w całej technologii jądrowej jest to, że produkty rozszczepienia są bardzo radioaktywne i część tych produktów jest radioaktywna przez bardzo długi okres czasu. Najbardziej niepokojące nas tak w początkowej fazie produkty rozszczepienia, one są statystyczne, czyli rozkład, jakie to będą produkty rozszczepienia, decyduje o tym statystyka. To się może rozpaść na przykład na cez i na stront, na bar i na ksenon. Mamy około 150 różnych produktów rozszczepienia i w gruncie rzeczy produkujemy to 3/4 okresu, znaczy układu okresowego Mendelejewa, czyli prawie, że wszystkie istniejące pierwiastki, poza kilkoma, mogą być produktami rozszczepienia. Po prostu ten uran się może rozszczepić w przeróżny sposób. Natomiast najbardziej prawdopodobne to są te, które mają masę około 90 i 140. I jednym z takich kłopotliwych izotopów jest CES-137, którego jest bardzo dużo w produktach rozszczepienia, ma półokres rozpadu 30 lat i jak pamiętamy po różnych przypadkach, na przykład w Czernobylu, on się na przykład osiada w przyrodzie, może wejść w cykl łańcucha pokarmowego. Grzyby bardzo lubią chłonąć CES na przykład i 30 lat to jest taki troszkę okres porównywalny z okresem życia człowieka, więc jest dosyć kłopotliwy. Drugim takim kłopotliwym pierwiastkiem tutaj jest stront, 90, ma 28 lat, półokres rozpadu i jak ktoś rozmawia czy analizuje możliwość potencjalnych awarii
związanych z reaktorem, to z reguły się patrzy właśnie na takie izotopy jak stront, ces albo krótkożyciowy jod, który też leży koło 135, który też leży tutaj w okolicach tego piku 140 mas. Drugą formą dotarcia do energii Einsteina na dużą skalę jest fuzja jądrowa. Nie będziemy o tym rozmawiać tym razem, aczkolwiek to jest też ciekawy, aczkolwiek technologicznie bardzo trudny proces. Tutaj mamy odwrotną sytuację. Doprowadzamy do połączenia dwóch izotopów wodoru. Wodór ma 3 znane izotopy. Ten wodór podstawowy, który to jest po prostu jeden proton, ten, którego zbudowana jest zwykła woda, dookoła niego sobie krąży elektron i mamy atom wodoru. Ale jądro wodoru może mieć przyłączony jeden neutron, wtedy ma masę atomową 2 i nazywa się deuterem. Czyli w takim języku normalnym, jak mówimy, to jest wodór H2, masa H2, deuter. Cięższy wodór. I jest też trzeci izotop wodoru, który się nazywa trytem, który przyłączyć może 2 neutrony w sobie. Problem polega na tym, deuter jest stabilnym izotopem, natomiast tryt jest izotopem radioaktywnym, rozpada się z półokresem rozpadu ponad 12 lat. To dużo czy mało? No i mało i dużo. 12 lat oznacza, że specyficzna radioaktywność jest w gruncie rzeczy bardzo, bardzo wysoka, duża. 12 lat z punktu widzenia rozpadu radioaktywnego to nie jest długi czas i powoduje, że specyficzna aktywność, czyli aktywność 1 grama takiego trytu jest stosunkowo wysoka i bardzo groźna dla życia człowieka. Ale te 2 izotopy możemy połączyć. Wtedy produkujemy neutron i cząstkę alfa, czyli hel, i następuje również, te 2 produkty są cięższe niż produkty końcowe, neutron i hel, i ta różnica masy jest konwertowana w równaniu Einsteina na około 17,3 megaelektronowolta. Więc jest to około 10 razy mniej niż przy jednym rozszczepieniu, ale za to w te reakcje wchodzą dużo lżejsze izotopy, no więc na jednostkę masy jest to troszkę więcej energii, natomiast na jedną reakcję jest to dużo mniej energii. Problemem w fuzji, problemów fuzja ma wiele, ale jednym z tych problemów, że nie ma tam nic na podobieństwo reakcji łańcuchowej. Wszystko trzeba, te deutery i tryty jakoś spowodować, że one się zbliżą do siebie, walczą siły kulumbowskie i potrafią się połączyć. A po to, żeby się takie 2 jądra ze sobą połączyły, potrzeba bardzo, bardzo wysokich temperatur na poziomie 1 000 000 stopni Celsjusza. I wtedy nazywamy to plazmą i w plazmie może zachodzić reakcja fuzji, ale to nie jest tematem naszego dzisiejszego zainteresowania. Wrócimy prawdopodobnie kiedyś do tego. Technologicznie jest to technologia jeszcze bardzo słabo rozwinięta i niesłychanie trudna do produkowania energii. Dlaczego? Bo fizyka i siły przyrody nam nie pomagają tutaj. Tak jak nam pomagają w przypadku rozszczepienia. Na jedno rozszczepienie mamy od 2 do 3 neutronów. Każdy z tych neutronów może być użyty na przykład albo do reakcji łańcuchowej, albo do produkcji plutonu poprzez absorpcję w uranie 238. Poza tym mamy dobre prawdopodobieństwa takich reakcji. W przypadku fuzji cała przyroda jest przeciwko nam. Dość łatwo zbudować bombę, bardzo trudno zbudować reaktor na bazie fuzji. Do tego kiedyś wrócimy. No więc zapamiętajmy sobie, energia jądrowa, czyli to, co otrzymujemy z reakcji jądrowych, w których zachodzi defekt masy, czyli rozszczepienie albo synteza. W naszym przypadku, jak mówimy o energii jądrowej, to mówimy o energii uzyskiwanej z rozszczepienia jądra uranu 235 lub plutonu 238. To, co mamy zapamiętać. Energia jądrowa jako źródło użytecznej energii jest najnowszą technologią energetyczną. Rozszczepienie odkryto w grudniu 1938 roku. Hahn, Strassmann i Lise Meitner odkryli to w laboratorium. Odkryli, że jak się napromieniowuje uran 235, to nagle się pojawia bar albo ces
I to było pierwsze. I proszę Państwa, już 4 lata potem, w 1942 roku, zbudowano pierwszy reaktor. 2 grudnia 1942 roku uruchomiono reaktor, który nazywany był CP1, Chicago Pile Number 1. 4 lata od odkrycia rozszczepienia do pierwszego reaktora. Tu po prawej stronie macie Państwo moje fotografie w reaktorze w Obnińsku w 1954 roku. Pierwsza ciepłownia, właściwie elektrociepłownia, reaktor w Obnińsku został uruchomiony w 1954 roku. To jest to zdjęcie powyżej. Miałem nawet przyjemność, żeby sterować tym reaktorem, a to zdjęcie poniżej to jest sterownia reaktora Fermi 1 w Idaho National Lab w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1951 roku po raz pierwszy zamieniono ciepło jądrowe na elektryczność i cały reaktor mógł zasilić, uwaga, 3 żarówki. Takie zwykłe 100-watowe. Pierwszą elektrownię jądrową na dużą skalę, wszystko się zaczyna w fizyce od małego do dużego. Pierwszą elektrownię jądrową to był reaktor w Shippingport w Stanach Zjednoczonych, czysta elektrownia. Był to reaktor tak zwany ciśnieniowy o mocy 60 MW. Czyli już taki, który był nie do 3 żarówek, ale już do 60 MW. To już jest spora elektrownia. Proszę pamiętać, energetykę wiatrową rozwijamy od 7,5 tysięcy lat. Od wielu setek lat budujemy wiatraki. Także tutaj mamy rozwój 7 tysięcy lat. No i teraz dochodzimy do takich rozwiązań w miarę praktycznych, które mogą wspomóc naszą walkę o lepszy klimat, ale do radykalnej zmiany potrzeba wielu kroków do zrobienia. Cieplną energetykę słoneczną w gruncie rzeczy od zarania cywilizacji. Praczłowiek się ogrzewał w słońcu. 7 tysięcy lat temu potrafili już ludzie koncentrować ciepło słoneczne albo w szkłach powiększających, albo we zwierciadłach wklęsłych. Ogniwa fotowoltaiczne, proszę Państwa, zostały odkryte w 1839 roku i paradoks, przez Edmunda Becquerela, czyli przez ojca odkrywcy radioaktywności Henri Becquerela, który odkrył radioaktywność tak naprawdę w 1896 roku. Także tu mamy fajną rodzinę, która tata pierwsze ogniwo fotowoltaiczne zbudował, a syn odkrył radioaktywność. Energetykę wodną rozwijamy od ponad 2000 lat. Bardzo duża eksplozja, że tak powiem, wykorzystania energetyki wodnej to był koniec XIX wieku i i właściwie pierwsza połowa XX wieku. Większość hydroelektrowni budowano właśnie w tym okresie, w okresie mniej więcej 60 lat pierwszej połowy XX wieku i końca XIX wieku. Przy okazji oczywiście wiele rzek w swoim naturalnym biegu zostało zamienionych, ucywilizowanych, uregulowanych, czyli wpływ tak naprawdę na środowisko energetyka wodna ma spory. Niekoniecznie złe, niekoniecznie dobre, ale w wielu przypadkach uatrakcyjnia to na przykład niektóre regiony turystycznie, ale z drugiej strony oddala nas coraz bardziej od tej takiej oryginalnej przyrody. Fuzję, czyli syntezę jądrową, też energię jądrową, ona jest koncepcyjnie starsza od reaktorów. Tak naprawdę pierwszy koncept wykorzystania energii z fuzji, czyli opis, skąd się bierze energia w gwiazdach, to były lata 20 XX wieku. I proszę spojrzeć, minęło 100 lat od koncepcji syntezy, wykorzystania syntezy jądrowej, czyli połączenia na przykład jąder deuteru i trytu i wciąż jesteśmy bardzo daleko od jakichkolwiek praktycznych rozwiązań. Jest to ogromne wyzwanie dla nauki i kiedyś pewnie znajdziemy praktyczne rozwiązanie. Dlaczego trudne, wspomniałem poprzednio, przyroda i prawa natury, prawa fizyki nam nie pomagają, tak jak nam pomagają w przypadku rozszczepienia. Tutaj jest bardzo ważny, proszę zwrócić uwagę na ten wykres, to jest gęstość różnych rodzajów energii.
Na osi X mamy gęstość właściwą, czyli megajoule na kilogram, a na osi Y mamy megajoule na litr, czyli gęstość objętościową. To, co chciałem tutaj Państwu pokazać, że proszę bardzo, na przykład wodór, który ma dużą zawartość energetyczną megajouli na kilogram, ale jest bardzo słaba na objętość, czyli wodór trzeba albo sprężać, albo doprowadzać do płynnego. Proszę pamiętać, żeby upłynnić wodór, potrzebujemy bardzo wysokich ciśnień i w gruncie rzeczy temperatur bardzo bliskich zera absolutnego, 5-6 stopni Kelwina. Tutaj mamy kerosynę, tutaj mamy etanol, tutaj mamy, proszę, polietylen, gaz jest tutaj między na tym poziomie, a energia jądrowa jest, proszę spojrzeć, totalnie to, jak ja tutaj siedzę niedaleko, powiedzmy, Pałacu Kultury, to gdzieś to byłoby na czubku Pałacu Kultury w tej skali liniowej, czyli krótko mówiąc, na osi X to jest 1 milion, tu mamy, proszę spojrzeć, 140, a na osi Y byłoby 1,5 mld jednostek na megajouli na litr. A jak się przekłada ta gęstość energii na nasze zrozumienie? No, gęstość energii oznacza, generalnie rzecz biorąc, ile potrzebujemy masy albo objętości czegoś, żeby te megajoule uwolnić. Więc tutaj zaznaczyłem na tym różowym kolorem mniej więcej, jaka jest gęstość energii w akumulatorach elektrycznych. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważny wykres tutaj, bo on mówi, że energia odzyskiwana czy też składowana w magazynach energii, w bateriach ładowalnych, ona zawsze będzie droga, bo będzie wymagała ogromnych ilości albo masy, albo objętości. Czyli to się przekłada w jakiś sposób na ekonomię. Tutaj dla ułatwienia już rozmawiamy tak żartem, że gdzieś w okolicach etanolu tutaj mamy gęstość energii, gdybyśmy spalali na przykład krowie łajno. Także w gruncie rzeczy gęstość energii w krowim łajnie jest większa niż gęstość energii w akumulatorach elektrycznych. Powtarzam, to są akumulatory elektryczne. W przypadku odnawialnych źródeł energii wszyscy mówią magazyny energii, magazyny energii, magazyny energii. Fajnie, tylko nigdy nie mówią, o czym myślą. Ponieważ jak się dodaje magazyny energii elektrycznej, czyli baterie odnawialne, akumulatory, to się okazuje, że 1 kWh wyciągnięta z akumulatora jest ponad 3 rzędy wielkości droższa niż energia elektryczności z sieci, czyli z wtyczki. Czyli składowanie energii elektrycznej jest bardzo, bardzo drogie. Ale to też zadanie dla nauki. Gdybyśmy na dzień dzisiejszy potrafili zbudować baterie, akumulatory, które mają około 10 razy większą pojemność przy podobnej cenie jednostkowej, to być może mielibyśmy ten problem rozwiązany, bo przesunęlibyśmy te dane tutaj dużo wyżej na tej wykresie gęstości energii. Ale proszę zapamiętać jedno. Energia jądrowa jest najefektywniejszym źródłem energii na jednostkę masy i na jednostkę objętości. No wszystko wynika to z tych danych. 200 megaelektronowoltów na jeden przypadek rozszczepienia. Co to oznacza również? No, otrzymujemy też bardzo mało odpadów. W przypadku spalania węgla mamy jedną cząsteczkę CO2, nasz odpad zatruwający atmosferę, na 10 elektronowoltów. W przypadku energii rozszczepienia mamy 200 megaelektronowoltów i tylko 2 produkty rozszczepienia, no powiedzmy jądro cezu i to w sumie mniej więcej masa atomowa około 130. Także tutaj też w tym wykresie
zawiera się ogromne zrozumienie praw fizyki. Musimy przechodzić do coraz wyższych gęstości energii po to, żeby nasze użytkowanie było efektywne. Dobra, jak produkować energię jądrową? Dość już tej takiej fizycznej filozofii. Jak produkować energię? No bardzo prosto, w reaktorze jądrowym. Co potrzebujemy do zbudowania reaktora? Potrzebujemy paliwo jądrowe, ja przejdę przez te wszystkie punkty. Paliwo jądrowe zawierające rozszczepialny materiał. Na dzisiaj wiemy, drugiego czy tam trzeciego slajdu, takim rozszczepialnym materiałem jest uran 235, pluton 239. Plutonu 239 nie ma w przyrodzie. A dlaczego go nie ma? No bo półokres rozpadu plutonu to jest 24,5 tysiąca lat. Czyli nawet jak został wyprodukowany tam na początku istnienia Ziemi, no to już go nie ma, bo 24 tysiące lat w porównaniu 4,6 miliarda lat, proszę pamiętać, wiek Ziemi 4,6 miliarda lat. A czemu mamy jeszcze uran 238, albo dlaczego uranu 238 jest dużo więcej niż uranu 235? Ano dlatego, że uran jest także materiałem radioaktywnym i się rozpada, niestabilnym, ale półokres rozpadu uranu 238 to jest dokładnie 4,6 miliarda lat. Czyli na początku istnienia Ziemi było tego uranu 238 tylko 2 razy więcej niż teraz. Mamy szczęście, że wciąż jeszcze jest. A dlaczego uranu 235 jest tyle mniej? No bo półokres rozpadu uranu 235 jest 700 milionów lat. 700 milionów lat, czyli od początku Ziemi minęło już ponad 7, no znaczy prawie 7 półokresów. Co to oznacza? Że jest uranu 235 mniej 2 do potęgi ilość półokresów, czyli 2 do potęgi 7. 2 do potęgi 7, 128, czyli mamy uranu 235, 128 razy mniej niż go było na początku, przyjmując, że były w podobnych ilościach produkowane. Czyli już wiemy, dlaczego uranu 235 jest mało w stosunku do uranu 236. To nam jest potrzebne jeszcze. Medium, substancja, w której neutrony, te 2-3 neutrony mogą się poruszać bez strat, czyli bez pochłaniania neutronów, i również substancja, w której neutrony mogą oddać część swojej energii do otoczenia, czyli ogrzać. Moderator odbiera energię od neutronów, nie pochłaniając ich. A dlaczego chcemy te neutrony spowolnić? No dlatego, że prawdopodobieństwo, że neutron spowoduje rozszczepienie uranu 235 jest dużo większe, kiedy neutron jest w równowadze termicznej z otoczeniem, czyli ma energię gdzieś na poziomie 25-30 milielektronowoltów. A jak jest wyprodukowany w rozszczepieniu, to ma energię 2,2 miliona elektronowoltów, czyli trzeba go spowolnić. Tak jak w bilardzie, trzeba spowodować, że ta kulka pozderza się z jądrami tego medium, nazywanego moderatorem, odda energię, nie zostanie pochłonięta, później znajdzie swój uran 235 i go rozszczepi. Trzecim materiałem, który jest bardzo potrzebny, to jest chłodziwo. Chłodziwo to jest substancja odbierająca ciepło wygenerowane przez rozszczepienie w paliwie jądrowym. Ono się nazywa chłodziwem, właściwie tak troszkę myląco. Co to znaczy? Po co mamy chłodzić reaktor? Przecież nie po to go podgrzewamy, żeby go chłodzić. Chłodziwo to jest odbiorca ciepła, czyli to jest materiał, który transportuje ciepło z rdzenia reaktora, na przykład na turbinę, żeby zamienić to ciepło, żeby zagotować wodę i żeby pokręcić turbiną, żeby wyprodukować elektryczność. Czyli chłodziwo jest tak naprawdę nośnikiem energii. Tak troszkę właśnie to jest źle w języku, właściwie ogólnym, w języku naukowym nazywane chłodziwem. To powinien być nośnik energii. Co nam jeszcze potrzebne? Urządzenie sterujące, czyli które pozwalało nam będzie regulować moc tego reaktora, czyli jak dużo pozwolimy się tej reakcji łańcuchowej rozwinąć, żeby na przykład nie zamienić reaktora w tykającą bombę. No nie zamienimy, dlatego, bo mamy pręty sterujące, które spełniają rolę gaźnika albo hamulca. Jak je wyciągamy, to dodajemy gazu, jak wprowadzamy te pręty sterujące,
Co to jest pręt sterujący? To jest materiał, który pochłania neutrony, czyli wchodzi w tę reakcję łańcuchową i wybiera sobie niektóre neutrony, mówi, ty nie będziesz już powodował reakcji łańcuchowej, bo mamy już za dużo, dawaj, pochłaniamy cię. To wszystko trzeba umieścić w zbiorniku reaktora, a zbiornik reaktora trzeba umieścić w obudowie bezpieczeństwa, które eliminuje ryzyko awarii z uwolnieniem substancji radioaktywnych. Czyli obudowa bezpieczeństwa zapewnia, że w najgorszym przypadku poważnej awarii substancje radioaktywne nie wydostaną się do otoczenia. No i proszę bardzo, paliwo jądrowe, wspomniałem w gruncie rzeczy już tutaj to wszystko poprzednio, musi zawierać rozszczepialny materiał, taki jak uran-235 albo pluton-239. Dla tych, którzy coś wiedzą jeszcze o fizyce reaktorów, jest jeszcze inny materiał, który jest rozszczepialny i który możemy wykorzystać. To jest uran-233. Nie mamy go w przyrodzie również, bo się zdążył rozpaść, ale możemy go wyprodukować z toru. Z pierwiastka tor, którego jest mnóstwo na Ziemi. Możemy tor poprzez pochłonięcie neutronu zamienić w uran-233. Nie będziemy o tym mówić, bo to jest cel oddzielnego wykładu. W praktyce paliwem jądrowym jest tlenek uranu, dwutlenek uranu, UO2. Uran jest wzbogacony w pierwiastek 235 do poziomu 4,5%. 4 do 5%, przepraszam. Proszę spojrzeć poniżej. Tutaj w przyrodzie uranu 235 jest tylko 0,7%. Ta jedna 128, o której wspomniałem, spowodowana rozpadem, półokresem rozpadu uranu 235. Czyli wzbogacamy uran, żeby go było troszkę więcej w tym paliwie, czyli paliwo jądrowe to jest około 95-96% uran 238 i 5 do 4% uranu 235. Piekamy ten dwutlenek uranu, to się nazywa po angielsku sintering, czyli i umieszczamy go w koszulkach, czyli w tych takich rurkach, które to jest tabletka, to jest pastylka paliwowa, to jest mniej więcej 1 cm średnicy na 1 cm wysokości. Układamy to w taki właśnie tutaj w rurce, wkładamy jedno na drugim, prawda, taki stos tych, zamykamy to w rurce, która jest zbudowana z takiego materiału, który nie powinien pochłaniać neutronu i jest to stop cyrkonu z różnymi, to jest 96-97% cyrkonu z aluminium i z innymi metalami, w zależności od konstrukcji i od tego, co sobie tam inżynierowie wymyślili. I to nazywamy koszulką, czyli rurką, a te rurki się później montuje. Proszę spojrzeć, tu jest też pewnego rodzaju modułowość. Montuje się je w czymś, co nazywamy kasetą paliwową. Kasetą albo zestawem paliwowym. Wysokość tego mniej więcej 4,5 metra w reaktorze takim zwykłym, o których myślimy, lekkowodnym. I tych rurek, koszulek paliwowych jest około mniej więcej 10 na 10, czyli 10 razy 10, około 100 takich rurek. I wszystko to umieszczamy w zbiorniku reaktora. To są te kasety paliwowe. Mówimy tu o konstrukcji takiego klasycznego reaktora wodnego. Zaraz wrócimy później do różnych typów reaktorów. No później ten cały zbiornik musimy wypełnić czymś, tym właśnie moderatorem neutronów. Jest to substancja wypełniająca zbiornik reaktora i otaczająca paliwo. Nie może pochłaniać neutronów, ale musi oddziaływać z neutronami tak, by odebrać od nich energię, czyli spowolnić neutrony. To znaczy odebrać energię. No jak coś bardzo prędko jedzie, to trzeba to wyhamować. Nie ma hamulców jakichś takich jak w samochodach, tylko trzeba powodować, tak jak grze w bilarda, że kulka, która się bardzo szybko porusza, odbija się od innych jąder, które są też kulkami i wtedy się spowalnia, a tamte jądra, które odbierają energię, po prostu podwyższają temperaturę. Jakie są materiały moderatorem? Zwykła woda jest świetnym moderatorem. Ona w języku takim technicznym nazywana jest lekką wodą. Głupia nazwa troszkę, zwykła woda. Lekka woda była nazwana historycznie dlatego, żeby odróżnić od ciężkiej wody, czyli wody takiej, gdzie zamiast normalnego H2O mamy właśnie dwie cząsteczki deuteru, czyli izotop
wodoru, który ma jeden neutron w środku jądra. Jeden neutron i jeden proton. Ponieważ dlaczego ciężka woda jest dobrym moderatorem? No bo ona już ma neutron i nie wychwyci żadnego neutronu. Zwykła woda, czyli zwykły proton, ma też tendencję, żeby podkraść niektóre neutrony i zamienić się w deuter właśnie. No ale podkrada nam neutrony z naszej reakcji łańcuchowej, no i to troszkę zmienia ekonomię neutronów. Ale proszę pamiętać, lekka woda znaczy zwykła woda, ciężka woda znaczy taka woda, gdzie atom zwykłego wodoru został zamieniony atomem wodoru ciężkiego, czyli deuteru. Dobrym moderatorem jest także grafit. Grafit ma masę atomową 12, jak Państwo pamiętacie, jest dużo cięższy od neutronu, który ma masę atomową 1, ale bardzo nie lubi pochłaniać neutronów. Czyli dobrze odbiera, nie tak dobrze odbiera jak ciężka woda czy lekka woda, ale ponieważ nie pochłania neutronów, więc te neutrony się mogą tam odbijać od tego grafitu, aż się spowolnią do tej temperatury, w której jest cały reaktor. Chłodziwo, jak wspomniałem, czyli nośnik energii. No i tu mamy, proszę Państwa, świetną sytuację, ponieważ lekka i ciężka woda są również dobrym chłodziwem, czyli możemy funkcję moderatora i chłodziwa połączyć w przypadku wody. No i proszę też spojrzeć, no, czy może być coś tańszego technologii niż woda? No nie, także reaktory te lekkowodne, one już mają, że tak powiem, w swojej koncepcji pewną łatwość konstrukcyjną, mianowicie używanie zwykłej wody. Dobrym chłodziwem możliwym, nie najlepszym, ale używanym i dobrym jest gaz. To jest albo hel, albo dwutlenek węgla. Może być ciekły metal. Może być ciekły sód, może być ciekły ołów, albo eutektyka ołowo-bismutowa. Co to jest eutektyka? Eutektyka, proszę Państwa, to jest stop bismutu, eutektyka to jest stop dwóch elementów, które w przypadku stopienia się mają najmniejszą masę właściwą. Jeżeli na przykład mieszamy ołów, który jest troszkę cięższy od bismutu, to nie jest tak, że to będzie proporcjonalne liniowo do udziału masowego ołowiu i bismutu, tylko tam się dzieją takie różne strukturalne rzeczy i się okazuje, że przy pewnej kompozycji gęstość eutektyki jest dużo mniejsza, niż by wynikało z tej częściowej ilości bismutu i ołowiu. I co to powoduje na przykład? No proszę spojrzeć, temperatura topnienia ołowiu jest 320 stopni, temperatura topnienia bismutu jest chyba 248 stopni, a temperatura topnienia eutektyki jest 140. Czyli cechą eutektyki jest to, że ma niższą temperaturę topnienia niż temperatura topnienia tych poszczególnych elementów. Proszę pamiętać, 320 stopni ołów, 248 bismut, a temperatura topnienia eutektyki 140. I to jest główną zaletą eutektyki, że ma stosunkowo niską. Temperatura topnienia sodu jest około 60 stopni Celsjusza, no ołowiu, jak wspomniałem, 320. Poza tym dobrym chłodziwem mogą być ciekłe sole, na przykład fluorki lub chlorki litu, berylu i takich różnych innych. Może być też fluorki i chlorki potasu na przykład. Pręty sterujące, wspomniałem, urządzenie pełniące w przypadku reaktora ciśnieniowego, pręty sterujące wchodzą od góry, w przypadku reaktora z wodą wrzącą, wspomnę o tym, pręty wchodzą od dołu. One się po prostu wsuwają między kasety paliwowe i one pochłaniają neutrony. Kradną, czyli tak jakby porównać z gaźnikiem, one regulują dostęp powietrza do mieszanki spalającej, prawda? Czyli eliminują tą ilość neutronów, które mogą powodować reakcję łańcuchową, po to, żeby utrzymywać tę reakcję na stałym poziomie na przykład. Pozwalają również pręty na uruchomienie reaktora, kontrolę poziomu mocy i na zatrzymanie reaktora. Jak wrzucimy te pręty do samego końca, to wtedy reaktor się wyłącza.
Takim najpopularniejszym pierwiastkiem, właśnie izotopem, który pochłania neutrony i jest stosunkowo tani, to jest bor, bor 10. Boru jest bardzo dużo, jest stosunkowo tani. Spieka się go z węgliki boru i to jest węglik boru jest takim materiałem, który w gruncie rzeczy prawie w 99% jest używany jako pręt sterujący. Pręt sterujący, czyli materiał wykradający neutrony z reakcji łańcuchowej. No i to wszystko wsadzamy w obudowę bezpieczeństwa, eliminującej ryzyko awarii z uwolnieniem substancji radioaktywnych. Tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, no to co to jest ten reaktor jądrowy? Najpierw mówimy o takim właśnie popularnych rozwiązaniach. Mamy w reaktorach te, które funkcjonują i o których częściowo będziemy mówić. To nie jest jedyny typ. Chciałem tylko tutaj pokazać, że to jest w gruncie rzeczy urządzenie do gotowania wody. Reaktor, tutaj mamy typ reaktora z wodą wrzącą. Proszę spojrzeć, tu mamy właśnie ten cały rdzeń reaktora, tu mamy pręty sterujące, tu mamy zbiornik reaktora, obudowa bezpieczeństwa. Co się dzieje? Woda gotuje się w tym zbiorniku naszym reaktora, wychodzi sobie na turbinę i tak jakbyśmy do czajnika przystawili jakiś wiatraczek, kręci turbiną, turbina kręci generatorem, generator produkuje elektryczność i później to wszystko kondensujemy tą parę z powrotem i ta woda sobie tak krąży, tutaj gotuje się w reaktorze. To jest taki czajnik z gotującą się wodą, z tym, że zamiast tutaj, prawda, albo gazu, albo nagrzewania elektrycznego, mamy po prostu reakcję jądrową. Drugi reaktor to jest reaktor typu ciśnieniowego. Polega to na tym, że nie pozwalamy się wodzie gotować, bo uważamy, że to jest taki proces, który może lepiej wyprowadzić poza zbiornik reaktora, czyli tutaj woda się nie gotuje, tylko pod wysokim ciśnieniem w temperaturze 300 stopni przepływa przez wymiennik ciepła i generator pary. Czyli w tym wymienniku ciepła po prostu produkujemy parę i wrzucamy ją tutaj na turbinę i dzieje się to samo. Czyli jakby Państwo popatrzyli na te dwa typy reaktora, to reaktor z gotującą wodą to jest jak gdyby integracja wymiennika ciepła i generatora pary do zbiornika. Dużo prostszy reaktor, jak Państwo widzą, natomiast gotowanie wody zawiera pewne rzeczy, które musimy zapewnić, żeby nie było, żebyśmy na przykład dobrze odbierali ciepło z tych prętów paliwowych, żeby nie było wysuszenia na przykład takich. Także tutaj trzeba rozumieć troszeczkę lepiej. Ten reaktor był zbudowany najpierw, ten troszkę później, bo on był odrobinkę trudniejszy w konstrukcji. Natomiast jest dużo łatwiejszy do sterowania i operatorzy w gruncie rzeczy bardzo lubią sterować reaktorem z gotującą się wodą, bo ta pompa w gruncie rzeczy działa tak jak pedał gazu. Im więcej wody podamy tutaj, tym więcej pary wyprodukujemy, tym więcej mocy wrzucimy na turbinę i ten reaktor. A jak zmniejszymy wydajność tej pompy, czyli wciśniemy hamulec, mniej będzie pary produkowanej. Tutaj mamy troszkę bardziej skomplikowany system i tak naprawdę poziom mocy regulujemy, bo tu nie mamy wpływu za bardzo na ten przepływ, prawda? Ta woda musi przepływać tak, żeby dochodzić. I tutaj regulujemy tak naprawdę poziom mocy prętami sterującymi. Ale proszę pamiętać, reaktor lekkowodny to zaawansowana maszyna parowa, czyli gotujemy wodę po to, żeby uruchomić turbinę i generatorem, czyli poruszającym się polem magnetycznym, wygenerować prąd elektryczny, który później odbierają odbiorcy. Problem z prądem jest taki, że jak go wyprodukujemy, to ktoś go musi odebrać, prawda? To proszę pamiętać, jeżeli byśmy chcieli ten system jakoś tutaj usprawnić, w nocy jest inny pobór elektryczności, inne zapotrzebowanie, w dzień jest inny, także reaktor musi się dostosować generalnie do wymagań sieci. To są te najprostsze modele reaktora. Pamiętamy, nazywamy je lekkowodnym, dlatego, bo to jest zwykła woda i ona w odróżnieniu od reaktora, który był na ciężkiej wodzie, nazywamy lekkowodnym. Bezpieczeństwo takich reaktorów, ja podam przykład reaktora właśnie BWRX, czyli
reaktora z wodą wrzącą, 300 MW elektrycznych. Jak wspomnę o tym później, na razie tylko bezpieczeństwo jest bazowane na tym tak zwanym bezpieczeństwie w głąb, czyli mamy 5 barier bezpieczeństwa, żeby nie dopuścić do uwolnienia się materiałów radioaktywnych. Co jest ryzykiem reaktora jedynym tak naprawdę? To, że te produkty rozszczepienia, które są radioaktywne przez długi okres czasu, że one w jakiś sposób wydostaną się poza budynek reaktora i, że tak powiem, zagrożą otoczeniu. Więc mamy 5 barier. Pierwszym to jest pastylka paliwowa, to jest utwardzony tlenek uranu, ceramika i w gruncie rzeczy te wszystkie poza gazowymi produktami rozszczepienia są zatrzymane wewnątrz tej pastylki. Ona z czasem może popękać, bo tam są duże gęstości mocy. Ona może popękać, no jak również nie utrzymuje produktów gazowych. One sobie wydostają się z tej pastylki, więc w tym celu mamy koszulki paliwowe i koszulki paliwowe są szczelne. W tej wytrzymałej w gruncie rurce, nazywamy też tubę, z cyrkaloju, czyli ta niewielka ilość gazów radioaktywnych, która uwolni się z tabletki, pozostaje w koszulce. Nie ma problemu dotąd, dopóki koszulka jest nieuszkodzona, a uszkodzenia są bardzo rzadkie, bardzo rzadkie. Wszystko pozostaje we wnętrzu tej rurki paliwowej. Trzecią barierą jest zbiornik reaktora. Proszę spojrzeć tutaj. On jest też szczelny. To jest stal o grubości 16 do 20 cm. Jeśli materiały radioaktywne, na przykład dziurka się robi w tej naszej koszulce paliwowej, z różnych względów na przykład, zostaną one zatrzymane w zbiorniku reaktora. Woda jest cały czas filtrowana, poza tym zauważyliście Państwo, ona nie ma nigdzie kontaktu zewnętrznym, cyrkuluje cały czas w środku, wewnątrz zamkniętej pętli, ale nawet jak się coś uwolni, są filtry, na których filtrowane są rzeczy i filtry są później usuwane. Później mamy obudowę bezpieczeństwa. Obudowa bezpieczeństwa, która wytrzymuje wysokie ciśnienie. Weźmy to, że powietrze wprowadzające, filtrowane, nie ma możliwości, żeby cokolwiek z obudowy bezpieczeństwa się wydostało normalnie na zewnątrz. Obudowa bezpieczeństwa wytrzymuje również uderzenie samolotu średniej wielkości. Nie specyfikujemy tego z różnych względów. W każdym razie obudowa bezpieczeństwa wytrzyma uderzenie pocisku artyleryjskiego, wytrzyma uderzenie samolotu. A na koniec mamy budynek reaktora, czyli wtórną obudowę bezpieczeństwa. To jest ten budynek trzymany trzymany w podciśnieniu, powietrze dokładnie filtrowane przed kontaktem z otoczeniem. Czyli w przypadku awarii, których byśmy chcieli analizować, te 5 barier musi być penetrowanych przez jakikolwiek niebezpieczny materiał, żeby się dostał do strefy, którą nazywamy strefą ograniczonego użytkowania. Paliwo jądrowe, wspomniałem, jest ekstremalnie wydajne. Jedna pastylka paliwa pozwala na zasilanie. To chcę, żebyście Państwo zapamiętali. Jedna taka mała pastylka, 1 cm, mniej więcej na 1,5 cm, to jest ilość energii na jedno gospodarstwo domowe na rok. Czyli w ciągu życia człowieka mniej więcej, to takich pastylek, weźmy 100 lat. Na 3 osoby na gospodarstwo, 30 takich pastylek. Proszę to porównać z hałdami węgla, z ilością dwutlenku węgla, i to wszystko jest cały czas trzymane w zamknięciu. Węgiel, odpowiednik tej energii, 1 tona węgla na rok na gospodarstwo, emisja około 2,8 ton dwutlenku węgla, 480 m3 gazu, około 1 tony dwutlenku węgla, albo odpowiada to mniej więcej 480 litrom benzyny, 1,2 tony dwutlenku węgla na den. A ta pastyleczka waży kilka gramów. Jedynym jej minusem jest to, jest radioaktywna, trzeba ją trzymać izolowaną od otoczenia. Wspomniałem to już 3. raz, jest ekstremalnie wydajne, ale proszę spojrzeć, co się dzieje tak naprawdę.
Świeże paliwo to, tak jak wspomniałem, 5% uranu-235, a 95% to jest uran-238. Po wyjęciu takiej pastylki, czyli całej kasety, jedna pastylka ma wciąż 93% uranu-238, ma około 1% uranu-235. Proszę spojrzeć, 1% więcej niż naturalny uran. Ma do tego 1% plutonu i różnych innych aktynidów, nazywamy to mniejszymi aktynidami. Generalnie rzecz biorąc, pluton i te materiały mogą być rozszczepione, a tylko 4% to są produkty rozszczepienia. Czyli 96% tych materiałów można by użyć ponownie, ale w tym celu potrzebujemy technologię przetwarzania tego paliwa i na dzisiaj ona jest po prostu nieopłacalna i do tego potrzebujemy tak naprawdę nowych typów reaktora. Ale z takiej jednej tabletki paliwowej, którą wyjmujemy z reaktora po roku, czy 2, czy 3, wciąż można by uzyskać około 20 razy więcej energii, gdybyśmy potrafili przerobić to paliwo i efektywnie go wprowadzić z powrotem do reaktora. Także tu mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia jeszcze. Dzisiaj jesteśmy tak na poziomie torebek plastikowych. Mamy tu torebkę plastikową, prawda, typu jednorazowe użycie w reaktorze lekkowodnym, a potem nie, to już jest użyte paliwo, tego nie chcemy. No chcielibyśmy i chcemy to recyrkulować, ale do tego potrzeba opanować trudną sztukę przeróbki użytego paliwa i rozwinąć nowe typy reaktorów. To jest nasza, które nie są reaktorami właśnie opartymi na lekkowodnym chłodziwie, ale na innych materiałach. Także proszę pamiętać, dla młodzieży ogromny potencjał do wykorzystania. Ja to porównuję z torbami plastikowymi, jednorazowe użycie uranu w reaktorze. Na dzisiaj jest ono może ekonomiczne, ale 20 razy więcej energii może być wydobyte z tego. Także potencjał jest ogromny, ale wciąż ekonomia na dzisiaj się nie opłaca. Jak to było z rozwojem reaktorów? Pamiętacie Państwo, 1942 rok, reaktor CP1, pierwszy reaktor badawczy. Pierwsza, pamiętacie Państwo tutaj Shipping Port, 56-57, 54 reaktor w Obnińsku. Pierwsza generacja tak zwanych komercyjnych reaktorów. Uczono się na tych, jak konstruować te reaktory, ale już druga generacja to był burzliwy rozwój w latach 70. Oddawano wtedy mniej więcej w tym dziesięcioleciu wybudowano ponad 200 reaktorów, czyli jak gdyby tak naprawdę na miesiąc oddawano po 10-11 reaktorów na świecie. I to była głównie rozwój tych reaktorów ciśnieniowych, reaktorów wrzących. CANDU to jest kanadyjski model reaktora, nazwany Canadian Depleted Uranium albo Deuterium Uranium. Zamiast zwykłej wody używa się tam wodę ciężką, pamiętacie Państwo, ona nie pochłania neutronów i wtedy nie trzeba wzbogacać uranu. Można po prostu, główną zasługą CANDU było to, że można tam wsadzić uran, który nie potrzeba go wzbogacać, ten 0,7% i ten reaktor bardzo dobrze funkcjonuje. 30 takich reaktorów na świecie funkcjonuje w sumie, ale większość ich w Kanadzie i Kanada rozwinęła tę technologię, ale ona jest dosyć skomplikowana. Te reaktory nazywamy reaktorami drugiej generacji. One dożywają teraz swojego czasu życia eksploatacji. Proszę spojrzeć, 70 lata, 80 planowane na 30 lat, funkcjonują około 40-50 lat. Po awarii w Three Mile Island polepszono zdecydowanie reaktory lekkowodne, konstrukcje reaktorów, nazywane są generacją trzecią. Głównie polegało to na tym, z nauczki z różnych przypadków, że pod zbiornikiem reaktora buduje się tak zwany core catcher, czyli w przypadku najgorszej awarii, która jest pomyślana w reaktorach lekkowodnych, gdyby doszło do stopienia rdzenia i przetopienia zbiornika reaktora, to pod tym reaktorem jest specjalne urządzenie, czyli tak przechwytacz rdzenia i nic się nie stanie.
nic się, na szczęście mam nadzieję, że nigdy to nie zostanie zweryfikowane w rzeczywistości, że do takich poważnych awarii nigdy nie dojdzie. Ale te reaktory generacji czwartej różnią się tym, że one były jeszcze lepiej wyposażone w środki, które zapobiegały bardzo poważnym awariom, które się nigdy nie wydarzyły tak naprawdę i mamy nadzieję, że się nie wydarzą. Reaktory lekkowodne 3+ to są ulepszone reaktory generacji trzeciej, głównie zmniejszona skala, modułowość. Tu mamy dużą serię reaktorów SMR-ów. SMR-y to lekkowodne, to są właśnie reaktory generacji 3+, zmniejszona moc nominalna do rozsądniejszych rozmiarów. Natomiast generacja czwarta to są te reaktory, które nie są reaktorami opartymi na technologii lekkowodnej, które wykorzystują na przykład albo ciekły metal, albo grafit jako rzecz. I wspomnę o tym reaktorze, który jest bardzo ciekawy z punktu widzenia polskiego zapotrzebowania na ciepło i na elektryczność, czyli reaktor wysokotemperaturowy chłodzony gazem. Mamy 6 typów tych reaktorów czwartej generacji. Jest to reaktor chłodzony sodem. Zbudowano już kilka takich reaktorów w przeszłości. One się nie sprawiały najlepiej, więc postanowiono popracować nad nimi, żeby zmienić konstrukcję, zmniejszyć moc. Również wiele jest teraz firm, które pracuje nad tymi reaktorami o dużo mniejszej mocy. Jaki jest problem z sodem? No, proszę Państwa, problem z sodem jest taki, że to jest materiał, który jest bardzo reaktywny chemicznie z wodą i z tlenem, czyli z wilgocią i z tlenem. No a co nas otacza wokół, prawda, reaktora? No powietrze, które zawiera w sobie i tlen i wilgoć. Więc w przypadku awarii jakiejś takiej, żeby ten sód wyciekł na zewnątrz, po prostu on się natychmiast zapali i cały problem konstrukcji reaktora sodowego to jest zabezpieczyć się przed wyciekiem sodu. Tak naprawdę nie ma tam żadnych mechanizmów, które powodowały poważne zastrzeżenia dotyczące samej reakcji łańcuchowej, czy możliwości, że reaktor zacznie gwałtownie produkować większą ilość energii czy mocy. Głównym problemem tutaj jest, co by się stało, jak się zabezpieczyć przed wyciekiem sodu. Był reaktor Monju w Japonii, który w 97 albo 6 roku miał awarię na wtórnym w ogóle obiegu. Tutaj wyciekło troszkę sodu, zapaliło się oczywiście, zgaszono to wszystko automatycznie, żadnego problemu nie było z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale tak to źle komunikowano społeczeństwu i tak to obudziło właśnie, znaczy ja osobiście uważam, że nie powinno się mieszać z reaktorem materiałów, które powodują pogorszenie rozwoju jakiejś awarii, czyli materiały, które są reaktywne chemicznie z otaczającym otoczeniem. No więc odpowiedzią na takie pytanie jest właśnie reaktor chłodzony ciekłym ołowiem. Jak ołów wycieknie, nic się nie dzieje, ze stali się nie reaguje z atmosferą, nie reaguje z niczym. Problem polega na tym, że ciekły ołów wymaga temperatury topnienia 320 stopni. Zamienimy go na eutektykę, czyli zamiast chłodzony ciekłym ołowiem, chłodzony ciężkim metalem, no to wtedy mamy niższą temperaturę topnienia o 200 stopni prawie. Ułatwia to zdecydowanie konstrukcję takiego reaktora i ten reaktor ma bardzo duży potencjał tak naprawdę w przyszłości. Jest to reaktor na neutronach prędkich. Proszę spojrzeć, że ołów, który jest bardzo ciężki, nie powoduje spowalniania neutronów, tylko te szybkie neutrony powodują rozszczepienia. Tak to jest dobrane, jak również mogą produkować więcej plutonu, czyli taki reaktor może produkować więcej plutonu niż zużywa początkowego uranu 235. Reaktor powielający. Trzecim reaktorem czwartej generacji to jest reaktor chłodzony gazem, reaktor na prędkich neutronach, czyli bez moderatora, chłodzony gazem. Moim zdaniem nie warto się nad tym zatrzymywać, ponieważ to jest konstrukcja, która jest niemożliwa do zrealizowania, zapewniając wymagane warunki bezpieczeństwa. Dlaczego? No bo trzeba minimalizować ilość materiałów tutaj. Gaz trzeba
tutaj cały czas cyrkulować pod wysokim ciśnieniem. Wysokie ciśnienie, co się stanie, jeżeli na przykład ciśnienie nam padnie, reaktor się przegrzeje, nie mamy żadnego materiału, który by zaabsorbował ilości ciepła i trzeba mieć jakieś aktywne, bardzo aktywne systemy, które będą chłodziły ten reaktor w przypadku awarii. Niedobry pomysł uważam i ten pomysł się nie przebije. Wciąż pracujemy nad takimi rozwiązaniami, ale mechanizmy bezpieczeństwa tutaj w gruncie rzeczy utrudniają radykalnie. Czwarty to reaktor bardzo ciekawy, to jest reaktor też chłodzony gazem. Ten reaktor był chłodzony helem, obydwa reaktory chłodzone helem. Hel, gaz szlachetny, istnieje w atmosferze w bardzo małych procentach, znaczy promilach, ale ma bardzo dobre właściwości. Reaktor wysokotemperaturowy chłodzony gazem różni się tym od reaktora prędkiego chłodzonego gazem, że on jest wypełniony grafitem w środku. Grafit pełni rolę moderatora, czyli spowalnia neutrony, ale również jest fantastycznym odbiorcą ciepła. Czyli można ten reaktor tak zaprojektować, że nawet jak nam spadnie ciśnienie helu tutaj z jakiegoś względu, przestanie się nam, że tak powiem, ten wiatrak kręcić, to nie będzie żadnego problemu, ponieważ grafit zaabsorbuje większą ilość ciepła tego powyłączeniowego, po wyłączeniu reaktora i w gruncie rzeczy można ten reaktor zbudować bezpiecznie, bez żadnych obaw, że dojdzie do przegrzania takiego reaktora awaryjnego. Cechą charakterystyczną tego reaktora jest też, że paliwo używane w tym reaktorze jest tak zwane paliwo TRISO. To są, ja wspomnę o tym później troszkę, paliwo, które wytrzymuje bardzo wysokie temperatury bez żadnych negatywnych konsekwencji. To są takie kuleczki powleczone 4 tak naprawdę warstwami grafitu i węglika krzemu. One są mniej więcej wielkości ziarenka maku i w środku jest odrobinki, tak nazywamy to wtedy tym ziarnem środkowym albo kernelem. Tam jest właśnie wzbogacony uran, ale jest pokryty właściwie 4 warstwami, grafitem i węglikiem krzemu i one wytrzymują bardzo wysokie temperatury. Czyli reaktor się może rozgrzać do takiej temperatury, że będzie oddawał ciepło w gruncie rzeczy do atmosfery, a paliwu się nic nie stanie, paliwo się nie uszkodzi, radioaktywne materiały się nie wydostaną. I ten reaktor można operować w temperaturach powyżej 700 stopni. Także można mieć dostęp do ciepła, którego potrzebuje przemysł właśnie w takich temperaturach. Reaktor z nadkrytyczną parą. Chciano tutaj włączyć jeszcze reaktor, który miałby, że tak powiem, wodę jako główny nośnik energii do turbiny. Problem polega na tym, że jeżeli pracujemy z nadkrytyczną parą, czyli powyżej tego punktu potrójnego, gęstość pary się zmienia bardzo silnie z temperaturą i powoduje to, że taki reaktor może wejść w takie oscylacje bardzo niechciane. Krótko mówiąc, wsadzanie wody czy też pary wodnej w nadkrytycznym stanie do reaktora grozi zbytnio, że tak powiem, że zamieni się taki reaktor w oscylator mocy. Będzie, prawda, moc rosła, malała, powodowane właśnie tymi zmianami gęstości nadkrytycznej pary. Niedobry typ reaktora, czyli jakby popatrzyli i 3. czy 6. reaktor na ciekłych solach, gdzie paliwem są różne koncepcje paliwa, ale chłodziwem są ciekłe sole. Bardzo dobry typ reaktora. Budowano takie reaktory badawcze, nie do końca zbadane. I jak popatrzymy na te typy reaktorów 4. generacji, to tak naprawdę najbardziej obiecującymi to jest reaktor wysokotemperaturowy chłodzony gazem, reaktor chłodzony ciężkim metalem albo reaktor na ciekłych solach. Te 3 inne typy reaktora mają zbyt dużo problemów bezpieczeństwa, które należałoby w mądry sposób rozwiązać, a których chyba jeszcze rozwiązań nie mamy w ręku. Więc po tych reaktorach 4. generacji ten projekt się stworzył mniej więcej na początku 2000 lat i jak Państwo widzicie, one były wciąż zaprojektowane jako dosyć duże reaktory. Tu jest, widzicie Państwo tutaj sylwetkę człowieka. To były wciąż reaktory, które wywodziły się z tej koncepcji ogromnych reaktorów
o mocach na poziomie gigawatów. A tymczasem gdzieś na początku 2000 lat nagle sobie zdano sprawę, że małe też może być piękne i że małe reaktory stwarzają możliwości modułowego wytwarzania w fabrykach, transportu gotowych jednostek na plac, że tak powiem, budowy i tak naprawdę całą budowę reaktora można zamienić w wkładanie elementów, więc zamiast ogromnych konstrukcji budowlanych, gdzie są tysiące ludzi zatrudnionych, gdzie jest ogromnie dużo betonowania i innych rzeczy, przy mniejszych jednostkach i przy modularności można po prostu ten proces bardzo radykalnie zracjonalizować. Przyjęto, proszę Państwa, że reaktor SMR to jest reaktor mniej więcej 300 plus megawatów elektrycznych, nie więcej, aczkolwiek Rolls-Royce promuje reaktor mocy 470 megawatów, też jak nazywa go brytyjskim SMR-em. Ale jaka jest główna zaleta SMR-ów? SMR-y mogą być łatwiej dostosowane do różnorodnych wymagań klienta, oferują poligenerację. Co to jest poligeneracja? Proszę Państwa, w tych dużych reaktorach po prostu nie było odbiorców ciepła. Te 70% w gruncie rzeczy zostało oddawane do atmosfery, ponieważ duży reaktor, jeżeli moc elektryczna jest powiedzmy 1 gigawat, to tam są ponad 2 gigawaty ciepła do zagospodarowania. W pobliżu dużych elektrowni jądrowych z reguły nie lokalizuje się blisko dużych miast, nie lokalizowało się ich blisko zakładów pracy i w gruncie rzeczy nie było rynku na to ciepło. A poza tym elektryczność była dość dobrym ekonomicznie wyborem. Po prostu nie opłacało się tego wyprodukowanego ciepła utylizować w jakiś sposób. Natomiast mały reaktor może być wybudowany na przykład blisko miasta i może ogrzewać tym ciepłem, które w przypadku dużych reaktorów jest wypuszczane w powietrze albo podgrzewana jest woda, w gruncie rzeczy może być sprzedana albo do zakładu pracy, albo do... I proszę Państwa, otworzyła się era małych reaktorów jądrowych. Wszyscy stwierdzili, że ja nie będę omawiał tego wykresu, ale na dzisiaj tak naprawdę jak popatrzymy, różne kolory oznaczają różne typy reaktorów, czyli zielony jest reaktor lekkowodny, ciśnieniowy, niebieski jest wrzący, reaktory na łódkach i na barkach, które też się produkuje. Czerwony kolor to jest reaktor wysokotemperaturowy, ten taki fioletowy kolor to są reaktory ciekłometaliczne, szary kolor reaktory na stopionych solach, a żółtym reaktory mikroreaktory, czyli reaktory na poziomie gdzieś 5 do 10 megawatów. I proszę spojrzeć, co tu się działo. Na jednym wykresie mamy dojrzałość projektu, a na drugim mamy moc. No więc część lewa to są reaktory, które z reguły są, nazywamy je reaktorami powerpointowymi. Jeżdżą różne firmy, opowiadają jakby można było zbudować taki reaktor pod warunkiem, że się zapewni finansowanie. A po prawej stronie mamy reaktory, które mają dużą dojrzałość techniczną, które są możliwe do zrealizowania w ciągu, tak powiedzmy, od 6 do 10 lat. No więc jak popatrzeć taką barierę tutaj, to widać, że tych reaktorów już bardzo, bardzo niewiele. Polska stała się takim troszkę łowiskiem różnych firm, mniej lub bardziej solidnych. I przyjeżdżali tutaj różni tacy, że mówili, oj, wybudujemy wam reaktor w ciągu roku, 2 lat. Budowa reaktora i cały proces licencjonowania jest to bardzo skomplikowany i z punktu widzenia Polski tak naprawdę najciekawszymi typami reaktorów, które są możliwe do skonstruowania w przeciągu 10 lat, okazało się być reaktor typu właśnie wrzącego BWRX oraz reaktor wysokotemperaturowy, właśnie chłodzony helem. I te dwa typy reaktorów są tak naprawdę wdrażane w tej chwili w Polsce najbardziej intensywnie. Nad reaktorem HTGR pracuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Japończykami, a nad reaktorem BWRX pracuje firma Orlen Synthos Green Energy razem
z GE Hitachi, General Electric Hitachi oraz kanadyjskim partnerem Ontario Power Generation oraz amerykańskim partnerem, dużym operatorem jednostek elektrycznych Tennessee Valley Authority. Oni mają w swoim portfelu chyba 38 gigawatów elektrycznych, z tego 8 gigawatów jądrowych. Także bardzo solidni partnerzy. Ale tutaj chciałem jeszcze pokazać temperatury potrzebne dla różnych gałęzi przemysłu. Więc jak popatrzymy na przemysł stalowniczy, no to nie ma ciepła z reaktora, które byłoby do zaoferowania w tych temperaturach. Tu coś trzeba wymyśleć, albo podgrzewać elektrycznie, albo... Natomiast jak popatrzymy już na przemysł chemiczny, na produkcję amoniaku, na rafinerię, nawet na produkcję aluminium, to widać, że reaktory wysokotemperaturowe, właśnie chłodzone gazem, to już jest ciekawa grupa reaktorów, jak również reaktory ciekłometaliczne. Natomiast reaktory lekkowodne, no one mogą co najwyżej dostarczać 300 stopni Celsjusza, ale już tu przemysł papierniczy, również przemysł sodowy może w gruncie rzeczy albo podgrzewać tę temperaturę i zapewniać tani prąd elektryczny, żeby podgrzać parę do temperatur. Widać, że reaktory potrafią część ciepła zapewnić, ale nie dla wszystkich gałęzi przemysłu. I najbardziej obiecującym reaktorem z punktu widzenia produkcji ciepła są właśnie reaktory zaznaczone na czerwono, czyli reaktory wysokotemperaturowe chłodzone gazem. No tutaj właśnie bardziej tutaj już zaznaczyłem ten sam wykres, gdzie mamy te temperatury, które mogą obsłużyć małe reaktory HTGR-y. Który typ reaktora jest najlepszy? No najważniejsze pytanie. No ten, który najlepiej spełnia oczekiwania i warunki klienta i ma wystarczający stopień rozwoju, czyli leży po prawej stronie tego mojego pierwszego wykresu i również leży w zakresach temperatur, które pokazałem na dwóch poprzednich wykresach. Bardzo proste równanie. Jak ktoś się temu przyjrzy, to nie jest to aż tak trudno ocenić, który reaktor jest możliwy. Więc jedną z technologii, którą tutaj chciałem poruszyć, to jest technologia BWR X300. To jest reaktor właśnie wrzący, z wodą wrzącą, 300 MW elektrycznych, 870 MW termicznych. To, co najważniejsze, może być wybudowany dzięki modularności maksymalnie do 3 lat. Bardzo mały teren o powierzchni 10 hektarów. Dopuszcza współpracę z odnawialnymi źródłami energii. Może zmienić moc o 0,5% na minutę, 2 razy dziennie. Poza tym wykorzystuje doświadczenia 10 generacji reaktorów wrzących, które GE Hitachi rozwijało przez ostatnie w gruncie rzeczy 60 lat. Tak wygląda mniej więcej ten reaktor. Duże zastosowanie modularności już na poziomie kopania dziur tutaj i budowania tego w sposób takich składanych materiałów pierwszej warstwy, że tak powiem, buforowej pomiędzy ziemią. To już nie wylewanie betonu, ale właśnie takie konstrukcje modularne. Nazywamy to żelazo-beton, w gruncie rzeczy złożony, nie wylewa się tego, składa się po prostu z takich jednostek. Jest kilka technologii, które są w tej chwili rozwijane. Rozważa się też takie modularne elementy, których można by budować obudowę bezpieczeństwa. To jest reaktor, obudowa bezpieczeństwa. Tutaj mamy turbinę i generator, wyprowadzanie ciepła. Bardzo kompaktna jednostka. Tu mamy sterownię tego reaktora. Natomiast drugim typem reaktora to jest modularny reaktor HTGR, gdzie, jak wspomniałem Państwu, paliwem tutaj jest paliwo TRISO. Mniej więcej 0,5 mm to jest właśnie takie ziarenko tlenku uranu, które pokrywamy. To się nazywa tak naprawdę TRISO, czyli trzywarstwowa cząsteczka, ale jak przypatrzymy się temu, to tak naprawdę to są 4 albo 5 cząsteczek, 5 warstw, 3 warstwy, właściwie 2 warstwy grafitu wewnątrz, warstwa karbidu, czyli węglika krzemu, bardzo wytrzymała na wszystkie, i na zewnątrz kolejna warstwa grafitu.
i ta cząsteczka wytrzymuje temperatury do 1800 stopni. Takie cząsteczki TRISO spieka się w taką tabletkę paliwową, albo się spieka, albo teraz można i drukować technologią 3D. Pracują nad tym różne firmy. Te tabletki, pastylki układa się właśnie w taką wieżyczkę i wkłada się to wszystko w bloki grafitowe. I proszę spojrzeć, kolejna modularność. Tutaj bloki grafitowe, które się układa w rdzeń. Te wszystko wypełniamy tutaj tymi tabletkami paliwowymi. Tutaj mamy też kanały do chłodzenia. Układamy to w blok paliwowy. Później wsadzamy zbiornik reaktora, obudowę bezpieczeństwa, wyprowadzamy cyrkulację helu. A co robimy z tym gorącym helem? To już następna sprawa. Generalnie rzecz biorąc, później ten gorący hel wrzuca się na generator pary i wciąż się używa cyklu parowego. Ale z tych grafitowych bloków to tak naprawdę możemy zbudować reaktor od kilku megawatów po w gruncie rzeczy 600 megawatów termicznych. To są takie granice bezpieczeństwa. Używając tych samych bloków. Pełna modularność, trzeba tylko dopracować, znaczy dobrać odpowiedni zbiornik reaktora. Z tych samych elementów grafitowych, z tego samego paliwa możemy w gruncie rzeczy zbudować reaktor od małego reaktorka typu kilka megawatów do 600 megawatów termicznych. To, co chciałem podkreślić, energia jądrowa, jedyne bezemisyjne i stabilne źródło energii. Tutaj pokazuję emisje z różnych technologii wytwarzania. Powiększona ta sama technologia. Tutaj widać, że my jesteśmy po prostu energetyka jądrowa. Jak popatrzymy, 12 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla. Dokładnie tyle samo, co wiatraki na lądzie. Wszystko inne, nawet te odnawialne źródła energii, zostawiają większy ślad węglowy niż energetyka jądrowa ze względu na ten cykl życiowy cały. Tutaj pomijam oczywiście emisyjne technologie, spalanie gazu czy spalanie węgla, ale proszę spojrzeć tutaj w dół. Energetyka jądrowa jest na tym samym poziomie, co wiatraki na lądzie. Wiatraki na morzu już zaczynają być ze względu na transport i na trudności konstrukcyjne. Także czym się jeszcze różni nasza energetyka jądrowa? Proszę spojrzeć, te wszystkie źródła tutaj niskoemisyjne, one są niestabilne. Produkują wtedy, kiedy świeci słońce lub kiedy wieje wiatr. Jedynym źródłem stabilnym, które stabilizuje sieć, są właśnie źródła jądrowe SMR-ów. Także tutaj z punktu widzenia środowiska i klimatu nie ma wielkich wątpliwości, co należy wybrać. Czy energetyka jądrowa jest bezpieczna? Wspomniałem o barierach, a tutaj proszę spojrzeć. Przypadki śmiertelne. Wypadki plus śmiertelność jest spowodowana zanieczyszczeniem powietrza. To jest ilość śmiertelnych przypadków na terawatogodzinę energii. No to widać, że jądrowa, wiatrakowa, hydro to po prostu są na poziomie dokładnie takim samym, nieporównywalnie niższym od wszystkich innych emisyjnych. Czyli jakby się nie bać tej energetyki jądrowej, dotychczasowy historia energetyki jądrowej powoduje, że ilość przypadków śmiertelnych na terawatogodzinę jest porównywalna z wiatrową, wodną i słoneczną. Wpływ na środowisko naturalne. To jest bardzo ciekawy wykres, który chciałbym, żeby Państwo zapamiętali. Wielkość terenu w kilometrach kwadratowych koniecznych do produkcji różnego typu energii na gigawat elektryk. Proszę spojrzeć, ten duży kwadrat to jest energia wodna. Tamy, które musimy budować. 8300 km² dla 1 gigawata energii. Wiatraki na lądzie 500 km² na 1 gigawat. Wiatraki na morzu 380 kilometrów kwadratowych. Fotowoltaika 150 km. Mówimy o takich średnich polskich warunkach. A tu mamy SMR-y, proszę spojrzeć. 10 hektarów poniżej 1 km².
to też wpływ na środowisko, to też ilość terenu, to też inwestycja, to też pieniądze. Czy energia jądrowa jest droga? Ja nie pokazuję to tak troszkę dla przekory. To jest wróżenie troszkę z fusów albo z kryształowej kuli, ale to robił Ernst Young, niezależna firma konsultacyjna, która liczyła mniej więcej te uśrednione koszty wytwarzania energii przy standardowym czasie wykorzystania dla różnych form energii. Tutaj mamy właśnie SMR-y, tutaj mamy dużą energetykę, large nuclear, LNR, to jest duża energetyka jądrowa, mała. Twierdzimy, że mała energetyka, co jest, czyli że ekonomię skali można skompensować ekonomią modularności i ekonomią powtarzalności. Proszę pamiętać, że budowa SMR-ów ma tylko sens wtedy, kiedy wyprodukujemy kilkanaście, kilkadziesiąt takich jednostek. Stworzymy cały łańcuch dostaw. Duża energetyka jądrowa to 2 albo 3 elektrownie na dziesiątki lat, do których trzeba dostosować cały system. SMR-y można wdrażać przez wiele, wiele lat tym samym systemem łańcucha dostaw, tymi samymi kompetencjami. Tutaj są różne, tu jest węgiel, WK to węgiel kamienny, WK nadkrytyczny, czy węgiel kamienny, tu mamy WB to węgiel brunatny, tutaj mamy kombinowany cykl gazowo-kondensacyjny, tutaj są te elektrownie gazowe włączane bez skombinowanego cyklu, tu są lądowe farmy morskie, lądowe farmy wiatrowe, przepraszam, morskie, fotowoltaika, magazyny energii, magazyny bateryjne, jak Państwu wspomniałem, podrażają radykalnie koszt, ponieważ pokazałem wykres, no niestety pojemność energetyczna magazynów w stosunku do ich masy, kosztów materiałowych jest wciąż duża. No tutaj mamy nadkrytyczne na węgiel kamienny, biomasa. Więc jak widzicie Państwo, w porównaniu tą samą metodologią SMR-y wychodzą bardzo, bardzo konkurencyjnie ze wszystkimi źródłami. Także proszę nie za bardzo wierzyć w te różne opowieści. Ta sama metodologia, także tu nie ma żadnego mieszania jabłek z gruszkami. Więc jak się przestawić na postwęglową gospodarkę? Małe reaktory modułowe, kombinacja właśnie odnawialnych źródeł z reaktorami wodnymi i HTG-rami. System może być zdecentralizowany, rozproszony, niezależny od sieci centralnych również. Mamy taką wizję ładną, jak nasze reaktory mogą ładnie współpracować właśnie. Tu by nam się przydały, aczkolwiek niekoniecznie. Myślimy o ewentualnym magazynie energii, ale w postaci magazynu cieplnego, a nie bateryjnego. Tutaj na przykład na stopionych stolach są takie rozwiązania, gdzie nadmiar energii ewentualnie magazynujemy. No i tutaj włączamy jeszcze ekonomię wodorową. W gruncie rzeczy, mając odpowiednie elektrolizery, można się pozbyć tego akumulatora cieplnego energii. Ale będziemy mieli taki konkurencyjny i bardzo atrakcyjny model energetyki na przyszłość. Kiedy wieje, kiedy świeci słońce, produkujemy duże ilości wodoru. Jak nie wieje, jak nie świeci, dostarczamy z energetyki jądrowej do konsumentów, którzy muszą mieć lodówki podłączone. Produkcja musi iść w zakładach pracy. Także to jest, musimy przejść, o coś mi się tutaj teraz zahaczyło. No tak, taki to jest problem. Przepraszam, muszę przejść tutaj na... Profesorze... Tak, ja już kończę. Zmierzajmy. Jeszcze są pytania. O Jezu, już czekaj, bo nie mogę wyjść z tego. Ja muszę stop sharing na sekundkę, dobrze? I zaraz tylko przesunę, bo tu mam jeden... To tak naprawdę ostatni mam tutaj. Proszę bardzo. Już zrobimy. Tak sobie wyobrażamy właśnie przy pomocy SMR-ów tą przyszłość naszej energetyki. Bye bye węgiel, wodór
jądrówka duża i mała i odnawialne źródła energii. To dziękuję bardzo w tym momencie i chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj dwa pytania ze strony osób, które oglądają nas na YouTubie. Tak. Tutaj mam takie pytanie, które jest bardzo prowokujące. Chętnie odpowiem na każde prowokujące. Na samym początku tego spotkania. Otóż uran 235 mamy na Ziemi, uranu 235 mamy na Ziemi niedużo. SMR-ów nie ma, to tylko pomysł. Nie lepiej skupić się na technologii, która pozwoli wykorzystać inne izotopy. Co pan profesor na to? Znaczy, po pierwsze, uranu mamy sporo, nawet w Polsce mamy sporo uranu. Nawet przy bardzo intensywnym rozwoju SMR-ów, powiedzmy sobie, tak naprawdę, proszę Państwa, proszę pamiętać, że zużycie uranu nie zależy od typu reaktora, natomiast zależy od wzbogacenia i zależy od mocy, którą weźmiemy. I uranu, tego, którego mamy 235, wystarczy nam na 100-150 lat. Ale proszę nie zapominać, możemy powielać. Możemy zamierać uran 238 na pluton i będzie tego na tysiące lat. Także tu nie ma problemu, jeżeli tylko opanujemy SMR-y na neutronach prędkich, czyli tych powielających, bo SMR-y na lekkowodnych nie nadają się dobrze, ze względu na to, że woda kradnie po prostu te neutrony, które mogłyby zamienić uran 238. Natomiast w tyle naszej głowy oczywiście pamiętamy o torze. Tor, proszę Państwa, materiał nikomu niepotrzebny, używany, znaczy dzisiaj jest traktowany jako odpad przy produkcji metali ziem rzadkich. Są tysiące ton zeskładowanych wciąż jako odpad i obciążają wiele bilansów różnych kopalni. Natomiast tor można bardzo łatwo zamienić w uran 233. W taki sam sposób jak z 238 dostajemy pluton, tak tor po pochłonięciu neutronu zamienia się w protaktyn i w ciągu 27 dni zamienia się w uran 233. Uran 233, półokres rozpadu 155 lat, 155 tysięcy lat. Nie ma go, bo taki krótki, ale z punktu widzenia technologii człowieka 155 tysięcy lat jest no problem, prawda? Więc można to robić. Toru jest 3 razy więcej na Ziemi niż uranu, ale wciąż ekonomia mówi, że taniej z uranem. Także to jest czysta ekonomia. Są rozwiązania reaktora opartego na torze. Indie nad tym głównie pracują, bo mają ogromne zasoby toru. Norwegia jest zainteresowana, nawet wyprodukowali kiedyś taki serial, nazywali to Thorium Energy. Także jest zasób następny, ale ekonomia na dzisiaj mówi prościej z uranem i uranu nie brakuje. Ale jak go braknie, mamy na kolejne tysiące, jak nie powiem, dziesiątki tysięcy lat toru. Także jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie. Teraz są plany fuzji Deuteru z Helem 3. Jeśli chodzi o Hel 3, to jest wyścig na Księżyc, żeby go stamtąd sprowadzać. Jak pan profesor to skomentuje? Skomentuję to z radością. Jako student 4. roku liczyłem, czy by się nam opłacało sprowadzać Hel 3 z Księżyca. Odpowiedź jest bardzo prosta. Udowodnijmy najpierw, że potrafimy zbudować reaktor fuzyjny w tej butelce plazmowej, prawda, magnetycznej butelce plazmowej, a potem sprowadzajmy to z Księżyca. Będzie to wielokrotnie droższe niż użycie uranu, niż zastosowanie normalnej, klasycznej energetyki jądrowej. Proszę pamiętać jedno. Czy to chodzi o
Znaczy, piękne jest z helem 3 i z deuterem, że to jest fuzja bezneutronowa. Proszę pamiętać, że w zwykłej fuzji D plus T nośnikiem energii, tak jak w przypadku pięknym rozszczepienia, głównym nośnikiem energii są produkty rozszczepienia. Bardzo łatwo je spowolnić, bardzo łatwo je zamienić na ciepło. W przypadku fuzji 14 megaelektronowoltów trzeba odebrać od neutronów, które strasznie niszczą materiał, które są trudne do spowolnienia. Czyli potencjał helu 3 jest fajny, bo zamiast to nie od neutronów odbieramy tylko od protonów. Fajnie, ale to wciąż jest magnetyczna butelka. Wciąż musimy się nauczyć. Proszę mi powiedzieć, a jak rozpalimy tą plazmę do tej temperatury milionów stopni? Obok tego postawimy reaktor jądrowy. No powiedzmy, zrobimy już tą cały system, że ta fuzja będzie funkcjonować, ale jak my to zapalimy? Skąd weźmiemy te megawaty na to, żeby rozpalić taki reaktor? Czyli żeby doprowadzić plazmę do tej temperatury, doprowadzić prąd do urządzeń, do magnesów, to na start będziemy musieli mieć z boku mały reaktor po to, żeby uruchomić. Krótko mówiąc, podpiszę każdemu dokument. Fuzja oparta na magnetycznej butelce, na tym magnetic confinement i fuzja oparta na tym, co nazywamy grawitacyjnym, tym inertial confinement, nie będzie nigdy zrealizowana komercyjnie, ponieważ siły przyrody są przeciwko nam. Może wymyślimy coś lepszego, ale dotąd, dopóki potrzebujemy butelki magnetycznej, czy też tej, albo laserów, proszę sobie pomyśleć, 196 laserów, które strzelają w taką maleńką kuleczkę deuterowo-trytową. Tam robi się takie małe boom, ale jak tą energię odbierzemy? Fuzja jest 10-krotnie trudniejszą technologią i jeszcze wiele, wiele lat będziemy czekać. Ja uważam, powinniśmy w ogóle porzucić pomysł tej magnetycznej czy laserowej fuzji i skupić się na innych. Fuzja ma potencjał pod warunkiem, że znajdziemy metodę jej utylizacji. Dziękuję bardzo. Jeszcze są dwa pytania. Jaki SMR byłby najkorzystniejszy dla energetyki miasta? Na przykład miasto wielkości 1 000 000 ludzi i dlaczego akurat taki? BWR 300. Tyle dokładnie produkuje ciepła, ile mniej więcej milionowe miasto potrzebuje i potrafi tylko nie wiem, czy to jest takie mądre, żeby mieć i ciepło, i elektryczność z jednego źródła wyjątkowo. Ale sieć jest taka sprytna teraz, że nie ma powodu, żeby się tym martwić. Z bilansu energetycznego BWRX jest idealnym reaktorem można go wybudować stosunkowo blisko miasta. Polska jest świetnie orurowana, nie wiem, czy Państwo wiecie, 16 milionów Polaków jest podłączonych, mamy najlepsze orurowanie, że tak powiem, w całej Europie. 16 milionów ludzi jest podłączonych do centralnego ogrzewania, czyli nic, tylko wsadzić w ten system bezemisyjne źródło ciepła i mamy połowę Polski podgrzanej bez jednego grama CO2 wyemitowanego w powietrze. Także BWRX jest 300, jest super. Proszę Państwa, mamy 600 MW cieplnych do wykorzystania, 300 MW elektrycznych. Jeszcze zasilimy do tego sporo samochodów elektrycznych. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno. Jak zapatruje się profesor na reaktory chłodzone ciekłymi solami? Chciałem zapytać, jak dokładnie wygląda ich tankowanie, w cudzysłowie. Z tego, co kiedyś dowiedziałem się, można w nich również używać zubożałego paliwa, a proces może odbywać się podczas działania reaktora. Proszę o weryfikację tej wiedzy. Proszę Państwa, przede wszystkim reaktory na stopionych solach to jest bardzo szeroka kategoria. Są reaktory takie, gdzie stopiona sól jest również paliwem, czyli krótko mówiąc, paliwo rozpuszczamy i to pytanie dotyczy raczej takiego typu reaktora, jakby Molten Salt Reactor w Oak Ridge. Tak, prawdą jest, to jest fajny reaktor, bo wszystko można robić. On zresztą przez wiele lat miał rekord nieprzerwanej
reakcji łańcuchowych, chyba 720 dni pracował bez przerwy, bo go można właśnie zasilać na bieżąco, można mu nawet zubożony uran podawać w zależności od tego. Natomiast to jest problem, mianowicie tam mamy do czynienia z roztopionym rdzeniem w gruncie rzeczy. Z roztopionym rdzeniem, czyli mamy sytuację, która w przypadku innych reaktorów jest uważana za sytuację ogromnej awarii. Ja tak żartem troszkę mówię. Także to ma swoje ogromne minusy. Natomiast są teraz koncepcje reaktorów na stopionych solach, gdzie stopiona sól jest tylko i wyłącznie nośnikiem ciepła, chłodziwem. Natomiast samo paliwo jest na przykład w postaci TRISO. Są 2-3 koncepcje, gdzie jest połączenie właśnie koncepcji paliwa typu pebble bed, czyli paliwo TRISO nie mamy w tych naszych takich tabletkach, jak pokazywałem na obrazku, ale są piłeczki wielkości między piłeczki albo ping-pongowej, albo tenisowej i one sobie pływają w roztopionej soli, ale sól nie zawiera w sobie ani produktów rozszczepienia, ani paliwa. Czyli to jest taka kombinacja, zamiast gazu do chłodzenia używamy ten. Natomiast ja mówię, ten molten salt reaktor, który był, że tak powiem, reaktorem, gdzie sól była również paliwem, no to jest trudny koncept, a co będziemy zrobić z nim potem, jak już zamkniemy? Słuchajcie, mamy wtedy tony zestalonej soli, która jest bardzo kiepską formą odpadów. I to naprawdę tak położyło ten reaktor w Oak Ridge, który pracował przez wiele lat, ponieważ nie bardzo wiadomo, ta forma odpadów jest bardzo niekorzystna dla składowania czy geologicznego, czy jakiegokolwiek. Także ja uważam, że jest potencjał w stopionych solach, ale nie z rozpuszczonym paliwem, tylko jako chłodziwo, a paliwo właśnie typu pebble bed na przykład, albo jakieś inne jeszcze, które wymyślą. Ale jest kilka firm, na przykład Aurora, która pracuje właśnie nad koncepcją reaktora na stopionych solach jako chłodziwa, tylko i wyłącznie. Natomiast uważam tak, żeby odpowiedzieć krótko na to pytanie co myślę o tym. Taki reaktor na stopionych solach, gdzie stopione sole są paliwem, to jest marzenie fizyka i koszmar nocny dla inżyniera. O. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję również państwu za udział na platformie Zoom, a także państwu, którzy oglądali nas na YouTubie. Wszyscy państwo zadawaliście pytania. Ja powiem tylko, że w dniu dzisiejszym jeszcze będziemy mieli wykład za około ponad godzinę dotyczący właśnie reaktorów wysokotemperaturowych i ich budowy, projektowaniu i perspektyw w Polsce. A z panem profesorem zobaczymy się jutro na warsztatach, które rozpoczną się o godzinie 10:30, a o godzinie 9:00 małe reaktory modułowe, dwupłynowe, ich zastosowanie w przemyśle. Będzie także wykład, prelekcja na ten temat. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę nas oglądać na www.youtube.com Fundacja Eureka, a także proszę patrzeć na naszą stronę internetową i zapraszam też na kolejne wykłady z tego cyklu. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję panu profesorowi. Dziękujemy.